Cześć! W tym odcinku Analytical Review zajmiemy się porównaniem dwóch bardzo popularnych naciągów. Jest to Remo Emperor oraz Evans G2. Bez zbędnego przeciągania zaczynamy. Opis sprzętu użytego do nagrywania znajduje się w opisie filmu. Dolny naciąg był nastrojony do dźwięku 3F. Początkowo nie wiedziałem, do jakich dźwięków stroić badane naciągi, żeby pokazać jak najszersze spektrum ich brzmienia. Po założeniu naciągu Evans G2 i początkowym nastrojeniu podjąłem decyzję, że będą to dźwięki 2A, 3C, 3E oraz 3G. Tak jak w poprzednim odcinku, do którego link właśnie pojawił się w prawym górnym rogu, najpierw pokażę dynamiczne wykresy spektrum wygenerowane przy pomocy pluginu Span, a następnie będę pokazywał statyczne wykresy spektrum. Tym razem dane średnie obliczyłem na podstawie 5 uderzeń. W dalszej części będą poszczególne porównania. W opisie filmu będą zaznaczone rozdziały, żeby móc szybko przejść do interesującego fragmentu. To teraz pora na test Remo Emperor. Przejdźmy do omówienia statycznych wykresów spektrum. Zielonym kolorem oznaczyłem naciąg Evans G2, a niebieskim Remo Emperor. Zastosowałem wygładzanie 1/12 oktawy. Żeby nie przynudzać, nie będę omawiał każdego wykresu z osobna, przedstawię tylko pewne ogólne wnioski. Chwilę tylko poświęcę temu wykresowi dotyczącemu dźwięku 3E. Dźwięk podstawowy jest cichszy aż o jakieś 10 dB w przypadku Remo Emperor. Co ciekawe, jak będzie słychać w dalszej części, przy teście samego brzmienia, gdy grałem na tym naciągu, nie ma tego braku składowej podstawowej. Może to wynikać z faktu, że dolny naciąg nastrojony jest do dźwięku F, który jest dysonansowy do E i w jakiś sposób wygasza składową podstawową przy lżejszych uderzeniach.
No jak widać, wybrana przeze mnie metoda badawcza pokazała właśnie swoje niedoskonałości, a ja nie zmieniam tutaj żadnych danych, bo ma być to możliwie bezstronne sprawdzenie. Generalnie obserwując wykresy spektrum można zauważyć, że Remo Emperor wybrzmiewa głośniej w paśmie basowym do około 200 Hz oraz w wysokich częstotliwościach powyżej 5-6 kHz. Evans G2 natomiast ma bogatsze brzmienie w średnich i średnio wysokich częstotliwościach, w zależności od strojenia od około 1 kHz do 4 kHz. Różnice te sprawiają, że naciąg G2 brzmi jaśniej od Emperora. No i wykresy związane z czasem wybrzmiewania. Konwencja kolorów pozostaje bez zmian. Niebieski to Emperor, a zielony to G2. Punkt odpowiadający czasowi 0 to średnia maksymalna amplituda czy też głośność. Kolejne punkty na wykresie oznaczają czas, po którym amplituda spadła o 6 dB poniżej wartości maksymalnej. Później 9, 12, 15 dB itd. Przy przedstawionych tutaj strojeniach G2 wybrzmiewa znacznie dłużej. Wyjątkiem jest strojenie do dźwięku 3G, gdzie ta różnica nie jest tak wyraźna. Pierwotnie na tym miał się zakończyć ten film. 4 dźwięki wygenerowały bardzo dużo danych, których omawianie i tak ograniczyłem do minimum, żeby nie zrobić z tego nudnego wykładu akademickiego, który trwałby godziny. Ale podczas zakładania naciągu Remo Emperor odniosłem wrażenie, że ten dźwięk 2A to nie jest wcale najniższy dźwięk, jaki jest w stanie ten naciąg wygenerować. Więc zacząłem schodzić coraz niżej. Więc teraz będzie porównanie brzmienia, gdzie od dźwięku G będziemy schodzić coraz niżej, aż do najniższego możliwego dźwięku. Taki mały spoiler. Remo Emperor daje się stroić troszeczkę niżej niż G2. Podsumowując, przy naciągach tej klasy nie można mówić o tym, że jeden jest lepszy od drugiego. Naciąg Evans G2 wybrzmiewa dłużej w szerokim spektrum strojenia i jest jaśniejszy od Remo Emperor. Natomiast Remo Emperor daje się stroić niżej. Jeśli chodzi o moje subiektywne odczucia przy pracy z tymi naciągami, to Evans G2 od pierwszego założenia dawał się bardzo łatwo stroić, ale przy niższych dźwiękach ten strój był bardzo niestabilny. Już dźwięk 2 dis było mi bardzo ciężko uzyskać. Remo Emperor natomiast zszedł do dźwięku cis i przy odrobinie wysiłku myślę, że byłbym w stanie zejść jeszcze troszeczkę niżej. Który z tych dwóch naciągów jest waszym ulubionym? Czy ten filmik zmienił coś w waszym postrzeganiu tych naciągów? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli spodobał ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę i przekaż ten filmik dalej. Dzięki temu będę wiedział, że to co robię jest wartościowe i zmotywuje mnie do częstszego wrzucania filmików tego typu.